Witajcie! Dziś zadamy sobie pytanie. Czy Zawisza Czarny z Grabowa był naprawdę rycerzem bez skazy? Tak mówi legenda. Jego imię od wieków kojarzy się z niezłomnym honorem i rycerskimi cnotami. Ale czy rzeczywiście był idealnym bohaterem? Dziś przyjrzymy się Zawiszy z bliska, nie tylko jako symbolowi rycerskich ideałów, ale jako człowiekowi pełnemu ambicji, uwikłanemu w konflikty i podejmującemu trudne decyzje. Poznajmy jego życie pełne blasków i cieni. Jak Zawisza rozpoczął swoją drogę do sławy? Cofnijmy się do roku 1394. Do Krakowa przybywa Prokop, margrabia morawski szukający rycerzy do swojej armii. Wśród ochotników znajduje się młody Zawisza. To jeszcze nie ten słynny rycerz, którego znać będzie cała Europa. To najemnik, ambitny, choć wciąż mało znany. Na Morawach musiał się czymś wyróżnić. Kroniki milczą na ten temat, ale wiemy, że w 1402 roku po klęsce Prokopa Zawisza trafił do służby Zygmunta Luksemburskiego, króla Węgier. To ciekawy paradoks. Jeszcze niedawno Zawisza i Zygmunt walczyli po przeciwnych stronach barykady. Ale dla najemnika, jakim był wówczas Zawisza, liczyła się służba i pieniądze, niekoniecznie ideały. Zygmunt Luksemburski nie należał do władców sprzyjających Królestwu Polskiemu. Już w 1392 roku Zygmunt za pośrednictwem księcia opolskiego Władysława Opolczyka przedstawił wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego Konradowi Wallenrodowi plan rozbioru Polski. Zakładał on podział ziem polskich między Rzeszę Niemiecką, zakon krzyżacki Węgry oraz Morawy. Jednakże pomysł ten nigdy nie został wcielony w życie, gdyż napotkał sprzeciw samych krzyżaków. Dlaczego więc Zawisza Czarny zaciągnął się jako najemnik w szeregi władcy, którego można nazwać wrogiem Polski? W 1408 roku Zygmunt Luksemburski zorganizował krucjatę przeciwko Bogomiłom, grupie religijnej, która odrzucała katolickie dogmaty. Zawisza wraz z bratem Janem Fururejem wziął w niej udział. Wojna była brutalna, a prawa rycerskie często przestawały obowiązywać. Czy Zawisza uczestniczył w egzekucjach i masakrach obrońców twierdz? Tego nie wiemy. Ale wojna taka jak ta z pewnością pozostawiła ślad zarówno na jego charakterze, jak i wizerunku. Czy rycerz o niezachwianej moralności mógł brać udział w takich wydarzeniach? Czy sztylet Misericordia, który nosił przy pasie, używał często? To pytanie pozostaje otwarte. W 1409 roku Zawisza Czarny powrócił do ojczyzny, opuszczając służbę u Zygmunta Luksemburskiego. Decyzja ta budzi pytanie, szczególnie w kontekście wydarzeń, które nastąpiły wkrótce potem. Nie można zapomnieć, że w 1410 roku Zygmunt stanął po stronie krzyżaków i wypowiedział Polsce wojnę. Jesienią 1410 roku jego wojska przekroczyły granicę Królestwa Polskiego i spustoszyły południowe królestwa Władysława Jagieły. Zygmunt działał w ten sposób, realizując zobowiązanie wynikające z sojuszu z zakonem. Dowodzone przez Ścibora ze Ściborzyc oddziały składały się głównie z Czechów, Węgrów i Morawian. Wtargnęły na teren ziemi sądeckiej. Jednak ich marsz został szybko zatrzymany. Polskie siły rozbiły węgierskie wojska w bitwie pod Bardiowem. Była to porażka, która zmusiła Zygmunta do zakończenia działań wojennych przeciwko Polsce. Tymczasem w 1410 roku Zawisza Czarny znalazł się w obozie Władysława Jagieły, służąc królowi w decydującym momencie konfliktu z zakonem krzyżackim. Dlaczego postanowił wesprzeć Polskę, odwracając się od swojego dawnego protektora? Czy Jagiełło zaoferował mu lepsze warunki, czy może rycerzem kierowało poczucie patriotyzmu i lojalności wobec ojczyzny? Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ale jedno jest pewne. Obecność Zawiszy podczas bitwy pod Grunwaldem była nie tylko symbolem jego wsparcia dla polskiego króla,
ale także momentem, który umocnił jego pozycję jako jednego z najwybitniejszych rycerzy tamtej epoki. Czy Zawisza, uczestnicząc w bitwie pod Grunwaldem, budował sobie dobry PR? Na pewno budował swoją legendę. Po triumfie w bitwie grunwaldzkiej Zawisza wraz z innym rycerzem, Ściborem ze Ściborzyc, odegrał kluczową rolę w dyplomacji. Przypomnę, że Ścibor ze Ściborzyc prowadził wyprawę wojenną na Królestwo Polskie, pustosząc ziemię sądecką. To właśnie oni pośredniczyli między Jagiełłą a Zygmuntem Luksemburskim, co w marcu 1412 roku zaowocowało zawartym układem pokojowym w Lubowli. W tym też roku, w 1412, rycerz towarzyszył Władysławowi Jagiele, tym razem podczas zjazdu monarchów w Budzie. Wydarzenie to miało nie tylko polityczny, ale i widowiskowy charakter. Jednym z głównych jego elementów był wielki turniej rycerski, w którym Zawisza wziął udział, zdobywając uznanie i sławę. Mimo tego triumfu i bliskich relacji z Jagiełłą, Zawisza postanowił powrócić do służby u Zygmunta Luksemburskiego. Decyzja ta wydaje się paradoksalna. Zygmunt był w Polsce postacią nielubianą, a jego działania wobec Polski w poprzednich latach budziły wiele kontrowersji. Dlaczego więc Zawisza związał swoją przyszłość z dworem Zygmunta? Czy kierowały nim korzyści finansowe i możliwości kariery w szerszym europejskim kontekście? A może była to kwestia lojalności wobec dawnego protektora, z którym łączyły go lata współpracy? Tego nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć. Przejdźmy teraz do jednego z najciekawszych momentów w życiu Zawiszy. Rok 1418. Sobór w Konstancji. Polska delegacja z Zawiszą Czarnym na czele zostaje zatrzymana pod bramą Pałacu Papieskiego. Czy było to celowe działanie wrogów? Być może Krzyżaków. Bardzo prawdopodobne. Polacy nie zamierzali jednak czekać. Wyłamali bramę i weszli siłą. Kilka dni później, 9 maja, Zawisza i Janusz Stuliszkowa stanęli przed papieżem Marcinem V. Publicznie oświadczyli, że są gotowi bronić honoru króla Władysława Jagieły gębą i ręką, słowem i mieczem. Ich odważne wystąpienie zakończyło się sukcesem. Papież potępił traktat Falkenberga, oszczerczy dokument Krzyżaków wymierzony w Polskę i Litwę. Był to triumf dyplomatyczny i dowód odwagi Zawiszy, nie tylko na polu bitwy, ale i w dyplomatycznej walce o honor. Zawisza był nie tylko rycerzem, ale i przedsiębiorczym człowiekiem. Gromadził majątek, organizował najemników na wyprawy wojenne, co przynosiło mu pokaźne zyski. Ale bogactwo wiązało się z konfliktami. Najbardziej znany spór o stado świń. Pewien szlachcic przyjął stado należące do Zawiszy jako zabezpieczenie niespłaconego długu. Zawisza, jak to miał w zwyczaju, odpowiedział siłą, co skończyło się procesem sądowym. Sąd jednak orzekł na jego niekorzyść, zmuszając go do zapłaty kary. To pokazuje, że nawet legendarna rycerskość musiała mierzyć się z przyziemnymi problemami. W latach 1420–1422 Zawisza walczył po stronie króla Węgier z czeskimi husytami. Obawiając się otwartej interwencji zbrojnej Jagieły i Witolda w Czechach, Zygmunt Luksemburski nakłonił nowego wielkiego mistrza krzyżackiego do rozpoczęcia wojny z Polską. Mimo to Zawisza dalej służył Luksemburczykowi. W 1428 roku Zawisza wyruszył na wyprawę przeciwko Osmanom, zorganizowaną przez Zygmunta. Bitwa pod Golubcem okazała się katastrofą. Zawisza trafia do niewoli, gdzie ginie. Historyczne relacje wskazują, że łodzie ewakuacyjne były dostępne, a Zawisza miał możliwość opuszczenia pola walki wraz z innymi rycerzami. Czy jego decyzja o pozostaniu wynikała z przekonania, że opuszczenie towarzyszy byłoby aktem tchórzostwa i zaprzeczeniem ideałów, które przez całe życie reprezentował? Decyzja o pozostaniu na polu walki mogła być
irracjonalna z punktu widzenia pragmatyzmu. Jako doświadczony dowódca mógł przetrwać i w przyszłości przysłużyć się swojemu krajowi i królowi. Zawisza nie zginął jako bohater narodowy, lecz jako najemnik w obcej służbie. Jego śmierć rodzi pytanie, czy była to konsekwencja lojalności wobec Zygmunta, czy raczej wynik ambicji i chęci zysku. Tak czy inaczej jego legenda przetrwała wieki. Zawisza Czarny pozostaje symbolem rycerskiego honoru. Jego motto „na Zawiszy można liczyć” weszło do naszej tradycji. Ale jego życie to także ambicje, konflikty i decyzje, które nie zawsze były zgodne z ideałami rycerza bez skazy. Był bohaterem, ale przede wszystkim człowiekiem, pełnym sprzeczności i uwikłanym w polityczne intrygi. Czy był rycerzem bez skazy? Czy zwykłym najemnikiem? Ocencie sami. Do usłyszenia.